Witam serdecznie po krótkiej przerwie. W tym odcinku LPG bierzemy się za dokończenie szykowania offroadowej bestii, czyli KTM 1290 Super Adventure R. Jeśli ten film jest dla kogoś zaskoczeniem, to polecam zacząć od poprzedniego odcinka, w którym ogarnęliśmy serwis olejowo-filtrowy, uchwyt na nawigację, nową krótką szybę, zabezpieczenie ekranu, lusterka, akumulator z szybkozłączką do ładowania, poszerzane i obniżane podnóżki kierowcy, stopkę centralną, płytę pod silnik oraz gmole góra i dół, zestaw ochronny ramy, osłonę lampy oraz dość nietypowe światła akcesoryjne. Na dzisiaj mamy kilka zadań większego kalibru, ale zacznijmy od montażu paru prostych akcesoriów i zabezpieczeń, jakie wybrałem do tej maszyny, żeby nie skakać od razu na głęboką wodę. Jako że na tyle tego motocykla nie za bardzo jest za co złapać, a obejmowanie całego subframe'a jest słabo wygodne i tak naprawdę mało wykonalne przy podnoszeniu go z ziemi i wyciąganiu z dołków, jakie 140 N robi pod nim migusiem. Szukałem jakichś fajnych uchwytów, które byłyby jednocześnie dobrym punktem do łapania, jak i solidną podporą i punktem zaczepu systemu toreb przerzucanych przez kanapę, bo takich najczęściej używam. Okazało się, że taki produkt istnieje i oferuje go KTM w swoich power partsach czy tam akcesoriach dodatkowych do tego modelu motocykla. Są to po prostu dwie stalowe pogięte rurki z przyspawanymi łapami na śruby. Produkt prosty i dokładnie taki, o jaki mi chodziło. Niestety cenowo, cytując klasyka, no tak średnio bym powiedział, bo 5 stówek w promocji to naprawdę sporo jak za taki kawałek metalu. Problem w tym, że nie ma żadnej alternatywy, bo Chińczycy chyba jeszcze tego nie widzieli na oczy. Na otarcie łez w zestawie dostajemy tulejki dystansowe, dzięki którym możemy zdemontować niepotrzebne i przeszkadzające w moim przypadku uchwyty pasażera. Montaż rurek prościutki, odkręcamy plastikowe osłony, przykręcamy uchwyty w wyznaczone otwory na średni klej do śrub i z zadanym momentem. Żeby wywalić rączki pasażera, odkręcamy płytę na ogonie, wyciągamy je i w ich miejsce dajemy tulejki dystansowe, o których była wcześniej mowa. Rzeczywiście można dobrze za nie złapać i fajnie, że siedzą one tak płasko, a nie pieją na boki. Po kilku jazdach mogę Wam powiedzieć, że rzeczywiście jest z nich pożytek, zarówno w roli uchwytów ręcznych, jak i ułatwienia mocowania miękkich bagaży. Jako że fabryczna kanapa w motocyklu po paru godzinach przestaje się dogadywać z moim tyłkiem, plus jest trochę dziwnie wyprofilowana, spychając cały czas kierowcę na bak, postanowiłem ją zmienić. Identyczna sytuacja była w 1090 i tam w końcu zdecydowałem się zainwestować w oryginalne siedzenie Ergo z KTM-a i była to bardzo dobra decyzja. Tamto siedzenie okazało się dużo bardziej wygodne na długich wyjazdach i z wystarczającą ilością miejsca, żeby można było na nim jeszcze zmieniać pozycję, siadać trochę bliżej lub dalej od baku. Podnosiło co prawda wysokość siedzenia na 910 mm, ale w moim przypadku nie przekreślało to jeszcze sprawy. Także tutaj myślałem, że zasadniczo mam temat obcykany, zamawiam też tą podwyższoną kanapę Ergo z power partsów i jestem ustawiony. Niestety nie mogłem się bardziej mylić. Dzielona kanapa Ergo przyszła, wygląda naprawdę ładnie, jest na pewno bardziej miękka od fabrycznej, ale po założeniu wszystkiego na motocykl czar pryska, bo przestrzeń przeznaczona na siedzenie kierowcy jest ekstremalnie mała, krótsza o kilkanaście centymetrów niż w 1090. Jak siadam, jestem praktycznie uwięziony w jednej pozycji, bez możliwości przesuwania się przód-tył, bo zaraz za tyłkiem jest wielki, stromy próg i ogromna wręcz kanapa pasażera. Pasażer ma w przypadku tego zestawu więcej miejsca niż kierowca. Druga sprawa, że wygląda jakby konstrukcja tej kanapy została źle zaprojektowana albo wzięta z innego modelu. W pozycji wysokiej mamy zarąbiste jopy po bokach, gdzie podczas przejazdów przez wodę będziemy sobie zalewać, nie zgadniecie co, akumulator, bezpieczniki i inne idealne do topienia komponenty. Poza tym kanapa wsparta jest wtedy dosłownie na samej krawędzi podpory siedzenia. Na początku myślałem, że ewidentnie coś źle zakładam, ale nie, po sprawdzeniu w necie tak właśnie ma być. Co więcej, przy okazji tego sprawdzania dowiedziałem się, że ludziom, którzy jeżdżą w tej pozycji wysokiej, wyskakuje ona samoczynnie do pozycji niskiej przy gwałtownym dodawaniu gazu. Po założeniu w pozycji niskiej szczelina znika, kanapa siada na wsparciu prawidłowo, ale z przodu mamy wtedy kilometr pustego miejsca na plastikach, bo robi się wielki dystans do krawędzi kanapy, no i jest po prostu za nisko, kolana są zbyt mocno podgięte. Także jak to mówią, dupa blada marmelada, szukamy dalej. W takim razie może kanapa Ergo, ale ta jednoczęściowa. Nie ma wysokich, są tylko albo standard, albo obniżane. Przyszła standard, zakłada się pięknie, prawidłowo jak fabryczna, żadnych głupich szczelin nie ma, przestrzeń wypełnia ładnie, jest bardziej płaska, czyli nie spycha tak na bak. Wszystko pięknie, tylko po teście okazuje się, że wypełnienia to ma podobnie jak fabryczna i w moim odczuciu nie jest nic bardziej wygodna niż oryginalna. Na krawędziach to nie ma praktycznie nic już pianki, także przy takiej kosmetycznej różnicy wydaje mi się, że szkoda kasy. Przypomniało mi się, że kiedyś po zjechaniu z trasy na chwilę do miasteczka na stację spotkaliśmy gościa na takim wycudowanym kładziku na asfalt i on strasznie wtedy zachwalał takie pokrowce ze sztywnej siatki. To są takie
takie nitki nylonowe pozwijane w sprężynki, no to mówię, dobra okazja, żeby wreszcie sprawdzić. Kupiłem, założyłem na fabryczną kanapę i rzeczywiście jest odczuwalna różnica. Zrobiłem rundkę po asfalcie, podoba mi się, niech zostanie, dopóki ostatnia kanapa, jaka mi została do sprawdzenia, a pomarańczowa, nie będzie ponownie dostępna. Szykujemy się na jednodniówkę, wsiadam w garażu, żeby startować i się prawie ześlizgnąłem z kanapy na podłogę. Okazuje się, że w jeansach to jest jeszcze w miarę ok, ale w spodniach do enduro z tworzyw sztucznych jeździ się po tym tyłkiem jak po lodowisku. Dodatkowo okazało się, że ta siatka trzyma w sobie cały piach, brud i błoto, nawet po myciu. Jest ok, ale dla osób nie opuszczających asfaltu. Czyli dla mnie ten pokrowiec też niestety odpada. Machnąłem z tego wszystkiego na temat na razie ręką i jeżdżę tak jak jest. Za moment będą dostępne ponownie te wyższe kanapy rally. To jeszcze je sprawdzę. Może wreszcie to rozwiąże temat. Nie wiem co prawda, czy kolor pomarańczowy siedziska zostanie taki ładny na długo, bo pewnie od błota, piachu i brudu szybko zacznie to wyglądać niewyjściowo i może nie dać się doczyścić. Ale wtedy może to oprzyje griperem jak w chujce albo czymś innym. Problem zasadniczo niewielki. Oczywiście to wszystko co powiedziałem to moje subiektywne odczucia. Opinii o kanapach jest tyle ile różnych tyłków na tej planecie, także ja się nie zamierzam z nikim kłócić, czy komuś jest na takiej czy innej wygodnie bądź nie. Mówię tylko i wyłącznie o swoim przypadku. Teraz założymy sobie parę mniejszych osłonek w kilku wrażliwych miejscach, które są najbardziej narażone na uszkodzenia podczas tańcowania buciorami w terenie po setach oraz przy częstym przewracaniu i odkładaniu motocykla na boki. Wszystkie produkty marki SW Motech, jakie wybrałem do tego motocykla, podesłał do tego projektu ich dystrybutor na Polskę, czyli dobre sklepy motocyklowe.pl, za co serdecznie dziękuję. Zawsze te parę złotych oszczędzone, bo i tak bym to kupił, a przy projekcie takiego kalibru, sponsorowanego z mojej prywatnej kieszeni, nie pozostaje to dla mnie bez znaczenia. Szczególnie, że po jazdach testowych już wiem, że oprócz wszystkiego, co zobaczycie w tych dwóch odcinkach LPG, konieczna jest także inwestycja w wymianę lub modyfikację przedniego zawieszenia. W każdym razie akcesoria SW Motecha kupuję od czasów MT-07 i nigdy nie miałem z nimi żadnego problemu. Uważne osoby na pewno zauważyły, że nawet na filmikach sprzed lat MT-07, MT-09 SP i Tryplak były ubrane w SW Motecha, m.in. osłony dłoni, ochronki osi silników i dekli, a w przypadku Tryplaka crashpady silnika miały nawet test praktyczny przy glebie na lewą stronę i pomyślnie zdały egzamin. Oczywiście te rzeczy kosztują więcej niż ich chińskie kopie z Portari Online, ale nigdy nie zdarzyło się, żebym cokolwiek z tej firmy po zakupie musiał sam szlifować, docinać, podginać, bo nie pasuje, nie miałoby śrubek, nie miałoby dystansów i innych krytycznych elementów, albo po prostu ordynarnie było brudne, podrapane, źle pomalowane i wymagające przeróżnych innych modyfikacji z naszej strony, zanim będziemy mogli je zamontować. Zresztą daleko nie trzeba szukać przykładów, zobaczcie sobie osłony lampy albo osłony dekli w poprzednim odcinku. Czasem wychodzi tak, że musimy kupić 2 albo 3 różne Chińczyki i dopiero dostajemy coś, co po modyfikacji spełni swoją rolę. Także jak to w życiu bywa, zawsze jest coś za coś. To, co mogę szczerze i z własnego doświadczenia po tylu latach powiedzieć, to mimo iż akcesoria SW Motech do najtańszych nie należą, zawsze były bardzo precyzyjnie wykonane i obrobione, z materiałów dobrej jakości, w przesyłce zawsze było wszystko, co potrzeba do pełnej instalacji, plus również zawsze szczegółowa instrukcja montażu. Jakościowo nigdy nie miałem żadnych zastrzeżeń, wyciągasz z pudełka i zakładasz, wszystko pasuje idealnie. Montaż wszystkich tych osłon, czyli zbiorniczka płynu hamulcowego, pompy hamulca tylnego oraz wysprzęglika jest bardzo prosty i ogranicza się do podmiany śrubek na dłuższe dołączone w zestawie. Elementy były precyzyjnie i prawidłowo dopasowane, także wszystko zostało założone migiem prosto po wyjęciu z pudełka. Jednym z najprostszych, ale niezbędnych wręcz akcesoriów dla osób jeżdżących tam, gdzie my, jest poszerzenie stopki, czyli tak zwana kacza stopa, czy jakoś tak. Przez to po prostu stopka ma większą płaszczyznę i mniejszą tendencję do natychmiastowego zapadania się przy stawianiu motocykla na miękkich bądź sypkich nawierzchniach. Eksperymentalnie zakładam również poszerzenie dźwigni hamulca nożnego, które ma takie dodatkowe pięterko ułatwiające ustawienie i korzystanie z niego zarówno w pozycji siedzącej, jak i stojącej. Nigdy jeszcze z takiego rozwiązania nie korzystałem, także w przyszłości mogę zdać Wam relację, czy robi to dużą różnicę. W celu poprawienia ergonomii jazdy na stojącą zakładam nieduże risery dwójki, czyli mające 20 mm wysokości. Nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem riserów, bo im wyższe, tym bardziej według mnie psują zachowanie przodu motocykla przy żywiołowej jeździe w terenie, ale z kolei zupełnie bez nich muszę się zdecydowanie za bardzo garbić na wszystkich wolniejszych i relaksacyjnych odcinkach drogi. Turystyka offroadowa w moim wykonaniu, bo nie wypowiadam się za innych, tylko za siebie, to nie tylko pałowanie, ale i spore odcinki lightowej jazdy z podziwianiem przyrody i ciekawych miejsc, więc trzeba jakoś sobie znaleźć ten złoty środek i iść w kierunku dobrej pozycji sportowej, ale też nie za cenę odebrania całego komfortu. W motocyklu wyścigowym lub rajdowym zawieszenie oraz całą ergonomię ustawia się na pełny atak i agresję. Tutaj takie skrajne podejście sprawi, że już po pierwszym dniu podróży będziemy niepotrzebnie zmęczeni kilkukrotnie bardziej niż potrzeba, a do celu dojedziemy i tak ze wszystkimi innymi, bo się z nikim przecież po drodze nie ścigamy, tylko jesteśmy na wycieczce z przyjaciółmi. Ma być tak, że jak potrzeba, to da się przyjąć prawidłową pozycję do agresywnej, szybszej jazdy, ale gdy potrzebujemy, to możemy się też jeszcze trochę wyprostować i dać plecom odpocząć na łagodnych i
spokojnych odcinkach. Żeby dobrze dobrać risery, trzeba trochę pojeździć, nie da się na ślepo strzelić ile w jakim motocyklu i dla jakiej osoby będzie najlepiej. Ja zaczynam od 2 cm i zobaczymy jak będzie. Na ogon zakładam metalowy stelaż umożliwiający łapanie całej gamy miękkich i twardych bagaży. SW Motech daje płytę adaptera, którą łapiemy do fabrycznej podstawy i do niej przykręcamy stelaż. Miejsca na przekładanie pasków i gwintowanych otworów jest ogrom, także co się nie wymyśli, to powinno pasować. Będę jeszcze zakładał crashpady obłosi, ale to za chwilę po zmianie opon i oklejeniu felg. Jako że na razie muszę mieć gdzieś tu na widoku telefon podczas jazdy, zakładam rozwiązanie przetestowane już na Perle, czyli uchwyt Quadlock z głowicą antywibracyjną, tylko tutaj zamiast standardowego klipsa założymy bazę z ładowaniem indukcyjnym, żebyśmy nie musieli za każdym razem korzystać z gniazda zapalniczki w KTM-ie i zasilać telefon przez USB. Trzeba przyznać, że dobrze to w tym motocyklu pomyśleli, bo żeby móc sobie schludnie przeprowadzać przewody między przodem a tyłem, wystarczy zdjąć kanapę, wyciągnąć schowek i jeden plastik będący osłoną baku. W 1090 z każdym takim tematem było 3 razy więcej roboty. Ładowarkę indukcyjną zasilimy sobie z fabrycznych przewodów motocykla, przygotowanych do zasilania dodatkowych akcesoriów. Tak jak Wam pokazywałem w poprzedniej części, są dwie takie podwójne wiązki, jedna na przodzie pod prawym boczkiem, druga na ogonie pod kanapą. Każda z nich ma 2 komplety gotowych przewodów, jeden komplet podaje zasilanie non-stop, drugi tylko po zapłonie. Ładowarkę podłączamy oczywiście po zapłonie, żeby nie wyciągała soku z akumulatora na postojach. Wiązki są w serwisówce oznaczone, która jest która, także zgadywać nie trzeba, ale dla pewności sprawdzam miernikiem, gdzie mamy prąd na stałe, a gdzie po zapłonie. Przeciągam przewód od ładowarki pod dolotami powietrza i innymi plastikami, wychodzę nim na ogonie i podłączam się do przewodów z zasilaniem. Wszystko działa jak należy, także przechodzimy dalej. Teraz jedna ze zmian dających najwięcej satysfakcji, jaką możemy sobie wprowadzić w seryjnym motocyklu, czyli układ wydechowy lub tak jak w tym przypadku, sama jego końcówka, bo tym razem kolektory z katalizatorami i wszystkimi innymi bebechami zostawiamy. Jeśli posiadacie nowy motocykl na gwarancji, to przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w układzie wydechowym skonsultujcie wszystkie szczegóły tych zmian z gwarantem. Tłumik wysokiej jakości spełniający wszystkie normy i przebadany na hamowni pod kątem wpływu na pracę silnika nie powinien powodować utraty gwarancji na pozostałe współpracujące z nim fabryczne elementy, ale jeśli się tego obawiacie, to lepiej temat omówić zawczasu, niż później, w razie jakiegoś bardzo pechowego scenariusza, ciągać się z kimś po sądach, robić opinie biegłych i tak dalej. Moim celem jest uzyskanie przyjemnego, pasującego do tej bestii dźwięku, bo tak jak w przypadku niemal wszystkich współczesnych motocykli, to co przychodzi z fabryki woła o pomstę do nieba. Szczególnie gdy w ramie siedzi V-ka 1,3 litra, która potrafi brzmieć przepięknie. Nie interesuje mnie robienie przelotu i budzenie połowy miasta, gdy go odpalam, ani zalewanie układu i strzały przy redukcjach jak z armaty. Zupełnie nie o to mi chodzi w tym motocyklu. Dźwięk ma być ładny i wyraźny, ale dalej tak by dało się go słuchać z przyjemnością w długich trasach. Jak chcemy jechać niskimi, równymi obrotami, ma być cicho, ale jak da się w palnik, ma ładnie powarkiwać. Przejrzałem i przesłuchałem chyba wszystkie slipony do tej maszyny, jakie można znaleźć w sprzedaży. Wybrałem najciekawszy według mnie z wyglądu i pięknie brzmiący wydech Remus 820 w wersji z matowej stali nierdzewnej z końcówką i osłoną z włókna węglowego. W czarnym malowaniu wygląda według mnie jeszcze lepiej, ale niestety wydechy z taką powłoką nie nadają się do jeżdżenia po krzakach, raz przelecisz po nim mocno gałęziami i masz zdrapaną farbę do gołej stali, co już po kilku pierwszych trasach wyglądać będzie zapewne tragicznie. Do maszyny na asfalt brałem pewnie czarny. W przypadku surowej stali wszelkie rysy zdecydowanie mniej rzucają się w oczy i nie mamy farby, która nam będzie odpryskiwała jak dostanie kamieniem albo zostanie dobrze przeciągnięta po piachu. Do jazdy po zbyrach wydech po prostu nie może być tak malowany. W przypadku Remusa 820 WC mamy nie tylko wydech z homologacją, bardzo schludny wygląd i zupełnie nowe brzmienie, ale zyskujemy także redukcję masy na poziomie 2 kg w stosunku do fabrycznej puchy i kosmetyczne podbicie mocy oraz momentu. Przez ostatnie 10 lat zakładałem już sporo różnych tłumików oraz całych układów wydechowych wraz z kolektorami i nie było to nigdy trudne zadanie. Remus nie odstaje tutaj od normy. Zaczynamy od zdjęcia oryginalnej puchy, czyli odkręcenia osłonki, zdjęcia obejmy, odpuszczenia mocowania z wieszaka i zsunięcia tego kolosa z rury. Nowe łączenie smaruję dodaną do zestawu z Remusem pastą ceramiczną. Nasuwam nowy tłumik, łapę wieszak używając nowych śrub i dystansów z zestawu oraz zakładam z powrotem oryginalną obejmę. Mocowanie i klamrę skręcam z siłą zadaną przez producenta, zakładam karbonową osłonę przykręcaną 3 małymi śrubkami i gotowe. Wydech na żywo brzmi kapitalnie, nie ma sposobu, by oddać taki efekt w 100% na nagraniu wideo, bo zależy to od zbyt wielu różnych czynników, ale żeby efekt był bliższy niż dalszy prawdy, wykorzystałem osobny rejestrator dźwięku Zoom do każdego z ujęć. Także im lepszych głośników lub słuchawek użyjecie, tym lepszy powinien być efekt i wyraźnie zauważalne różnice, chociażby w niskich tonach. Teraz odpoczniemy już sobie trochę od mojego gadania i przed Wami porównanie fabrycznego komina z Remusem oraz dźwięk nowego wydechu zarejestrowany w różnych warunkach.
Tutaj kończymy, bo ja mógłbym słuchać takiej fałki godzinami, ale domyślam się, że nie każdy ma taką szajbę. W każdym razie wydech spełnia oczekiwania perfekcyjnie, piękny, niski dźwięk, przy łagodnej jeździe cisza, spokój, coś tam sobie lekko pomrukuje. Gdy zaczynamy mocniej jechać, robi się znacznie lepiej i gdy dajemy opór, śpiewa z nami pełną gębą. Nie wiem oczywiście, jak to u kogo będzie słychać na głośnikach czy słuchawkach, czy będzie się wydawał za cichy czy za głośny, ale na to już nie mam niestety żadnego wpływu. Podczas jazdy możemy dalej normalnie rozmawiać na interkomach, nie podnosząc głosu. Nawet po całym dniu jego dźwięk nikomu dalej nie przeszkadza i nie jest męczący. Dodatkowa informacja dla entuzjastów. W Remusie 8.2.0 mamy 2 dB killery, które po zdjęciu karbonowej końcówki i delikatnym zeszlifowaniu małych punkcików zrobionych TIG-iem możemy bez problemu wykręcać lub wkręcać z powrotem, oba niezależnie od siebie. Także każdy może się przejechać i ustawić sobie taki dźwięk, jaki mu najbardziej odpowiada. Od razu Wam powiem, że nawet gdy oba są wkręcone, dźwięk jest o niebo lepszy od serii. Sample dla obu wersji macie na stronie Remusa i możecie je sobie porównać. Na nagraniach były wyjęte oba killery, grało pięknie nisko i dalej w przyzwoitym zakresie generowanego hałasu. Bez porównania do jakiejkolwiek maszyny na przelocie, ale o to właśnie chodziło. Miało ładnie mruczeć, ale nie za głośno i tak właśnie jest. Motocykl fabrycznie wyposażony jest w opony Bridgestone Adventure A41, które mimo iż mają Adventure w nazwie, to teraz modne, cytując klasyka, są gumami w 100% szosowymi, na których ja bardzo dobrze bawiłem się na asfalcie oraz szutrach, ale gdy teren robi się sypki lub grząski, te laćki nie wiedzą gdzie góra, gdzie dół. Są gładkie, jak każde inne szosówki i po prostu nie mają się czym odpychać ani jak trzymać obranego kierunku jazdy. Zresztą nie odkrywamy tu Ameryki. Producent sam na stronie podaje, że ten model opony przeznaczony jest dla osób lubiących przygody, ale tylko asfaltowe. Jako że my motocykli tego typu używamy zarówno na asfalcie, jak i na zbyrach wszelkiej maści i o każdej porze roku, te oponki szosowe położę na razie na regał i zaczekają na jakiś dalszy trip po czarnym. Mam zestaw nowych opon kupionych na następną zmianę do 1090, a że tu są identyczne rozmiary ogumienia, nie muszę szukać nic innego. Opony zmieniamy często i praktycznie za każdym razem sprawdzamy innych producentów oraz modele, ale powoli zbliżamy się już do momentu, że mamy zaliczone wszystkie gumy typu Adventure z największym ukierunkowaniem na jazdę poza drogami, czyli takie 80-20, jak to określają producenci. Ich minusem jest, wiadomo, szybkie zużycie, a plusem lepsza trakcja w trudnych warunkach. Zawsze można też robić tak, jak widziałem w necie na niektórych filmach, że nawlekają po prostu gumy stricte do enduro, takie jakich ja używam na przykład na chujsce, a motocykle wożą później na busach, bo nie nadają się do jazdy po asfalcie. W sensie pojechać oczywiście pojadą, bo motocykl pojedzie na wszystkim, tylko że z takich miękkich gum do enduro zostają strzępy po jednej rundzie ambitnej jazdy mega ciężkim motocyklem o bardzo dużej mocy na twardej nawierzchni. Jak ja się zapomnę podczas jazdy, to urywam na asfalcie kostki w oponach typu Motos Rally, a co dopiero jakbym założył na tego bydlaka jakieś delikatne MC360 albo trackery, nie wspominając już nawet o bardziej miękkich gumkach do enduro. Może zrobię kiedyś taki eksperyment, bo świeże mecelery na zapas mam akurat na magazynie, ale nie jestem przekonany, czy nie będzie to po prostu wyrzucanie kasy w błoto. W każdym razie tutaj zaczniemy od tego, co mam aktualnie pod ręką. Naprzód wrzucam Mitasa Enduro Trail XT Plus w wersji Dakar, czyli tej wzmacnianej, a na tył Motoza Rally. Mimo że na obydwu tych oponach jeździłem już w 1090 wielokrotnie, to z Mitasem robię mały eksperyment. Zakładam oponę nie jak zawsze 90-90-21, a 90-121, czyli o nieco wyższym profilu, bo zauważyłem, że od niedawna taką właśnie robią. Chcę zobaczyć, jak na tym się będzie jeździło i czy ilość dodatkowego ciała oraz wyższe ściany pozwolą lepiej ochronić felgę przed odkształceniami podczas uderzeń o korzenie, kamienie i inne przeszkody. W teorii powinna znacznie lepiej to wszystko absorbować. KTM-y mają te fabryczne felgi dość miękkie, także większość osób jeżdżących w terenie je ciągle rozbija i wyklepuje z powrotem, żeby nie gubiły powietrza, albo zmienia felgę na mocniejszą, albo po prostu zaczyna jeździć z dętkami. Zobaczymy, czy taka opona coś pomoże w temacie. Rozmiar jest bardzo nietypowy i nie występuje za często u innych producentów, ale uważam, że temat warty sprawdzenia. Na dzień dobry minusem tej opony jest na pewno to, że zakłada się ją cholernie ciężko. Sporo gum już przerzuciłem i muszę przyznać, że ta konkretna wersja jest chyba najgorsza ze wszystkich, jakie zakładałem. Jeśli nie, to na pewno w ścisłej czołówce. Do tego stopnia, że trochę nie wyobrażam sobie, jak ktoś miałby to zdjąć i założyć samymi małymi łyżkami w terenie, jeśli latałby na nich z dętką i złapał gwoździa. Opony szosowe typu te A41 są przy nich jak z ciepłej plasteliny i mają kilkukrotnie bardziej miękkie ścianki boczne. Tak czy siak oponki pozmieniane, także przechodzimy teraz już do czystej roboty i zajmiemy się nadaniem bestii nowego, unikalnego wyglądu, jednocześnie zabezpieczając oryginalne plastiki.
Po publikacji filmu z oklejaniem 1090 i huśki, sporo osób pytało, skąd okleiny, gdzie takie zamówić i tak dalej. Celowo na filmie nie mówiłem skąd, bo było to wtedy moje pierwsze zamówienie z tej firmy i szczerze powiedziawszy nie miałem pojęcia, czy będzie to produkt godny polecenia. Mnie się po prostu bardzo spodobały wzory i style grafik na przeróżne motocykle, więc postanowiłem zaryzykować. Okleina przychodzi oczywiście w kawałkach dociętych precyzyjnie pod kształt elementów naszego modelu motocykla. To nie są uniwersalne folie do samodzielnych wycinanek, niby oczywiste, ale ktoś z Was mnie o to ostatnio pytał. Teraz jak już na 1090 siedzi to od jakiegoś czasu, okleina pobyła sporo na słońcu, w deszczu, w piachu i błocie, została wielokrotnie przeciągnięta po zbyrach i również wielokrotnie później myta pod wysokim ciśnieniem na myjni. Mogę ich śmiało polecić. Oprócz typowych mechanicznych uszkodzeń, które ja jej zaserwowałem, nic się z okleiną nie dzieje. Zresztą właśnie dlatego do nowej maszyny wybrałem ponownie ich ofertę. Na 1090 kupiłem okleinę z gotowego projektu na stronie, bez żadnych zmian, całości tak jak jest w standardowym wykończeniu glossy, czyli z połyskiem. Za komplet naklejek wraz z felgami i wysyłką zapłaciłem trochę ponad 1000. Z tego co pamiętam kupowałem przez eBay, ale można też bezpośrednio przez ich stronę. W tej samej cenie do wyboru było także wykończenie matowe, a za dopłatą są różne bariery jakieś holograficzne z błyszczącymi brokatami o strukturze skóry lub coś co nazywa się Grip Shield i co ostatecznie z ciekawości wybrałem do 1290. Ilość wzorów i możliwości przeróżnych kombinacji jest zdecydowanie największa ze wszystkich firm jakie w necie znalazłem szukając oklein do tego modelu. Do bestii boczki wybrałem z projektu, na którym najbardziej przypominają one te w oryginale, tylko bez tego paskudnego granatowego koloru, który mi zupełnie nie podchodzi. Zamieniłem go na błękitny, który cieszy oko i ładnie przełamuje klasyczną KTM-owską pomarańcz, bieli, czerń. Reszta baku to w oryginale morze matowej bieli, a właściwie to takiego kremowego koloru, bo śnieżno-biały to on nie jest. Brudzi się natomiast równie szybko jakby był. W skrócie, bak oprócz tego bocznego zygzaka zaprojektowany całkowicie inaczej niż oryginał. Ogon wybrałem z jeszcze innego projektu, okleinę błotnika z jeszcze innego. Trochę je pozmieniałem, by do siebie pasowały i dodałem tu i ówdzie własne akcenty. Do Grip Shielda było coś koło $60 dopłaty, ale jest to najgrubsza folia ze wszystkich w ich ofercie i oferuje zdecydowanie najlepszą ochronę dla plastików. Wygląda bardzo unikalnie, bo w przybliżeniu są to takie mikroskopijne piramidki przepuszczające światło. Nigdy jeszcze nie widziałem tak oklejonego motocykla. Zastanawiałem się jak to się będzie myło, czy nie będzie trzymało brudu, ale po kilku powrotach na zakurzonym i ubłoconym motocyklu oraz tej samej ilości wizytach na myjni mogę powiedzieć, że czyści się bardzo łatwo, brud odpada od okleiny bez najmniejszych problemów i nie ma żadnych trudności z doczyszczeniem motocykla. Jeśli chodzi o samo oklejanie, to robiłem już to wielokrotnie wcześniej. Szczegółowy poradnik zrobiłem dla Was w LPG numer 32, który znajdziecie bez problemu na kanale. Także tutaj nie będę już powtarzał krok po kroku tego samego co tam. Jeśli nie oklejaliście nigdy w życiu motocykla, a chcecie to sami zrobić z dobrym lub bardzo dobrym rezultatem, to polecam poświęcić te parę minut i zajrzeć tam po podstawy. W ogromnym skrócie, motocykl myjemy dokładniej niż kiedykolwiek do tej pory. Każdy element przed wyklejeniem odtłuszczamy i czyścimy dodatkowo alkoholem. Przed przyklejeniem przymierzamy folię na każdy element i sprawdzamy jak pasuje. Przyklejamy najpierw delikatnie punktowo i pilnujemy spasowania krawędzi. Po przyklejeniu każdego elementu podgrzewamy go i bardzo mocno dociskamy jego krawędzie. Po wyklejeniu maszyny zostawiamy ją w spokoju na minimum 48 godzin w temperaturze najlepiej 20 stopni lub wyższej, by klej dobrze związał. Po tym czasie możemy już używać motocykla normalnie. Jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że folia w wersji Grip Shield jest rzeczywiście dużo grubsza i sztywniejsza niż zwykły połysk czy mat. Układa się ją przez to nieco trudniej, potrzebuje wyższej temperatury do uzyskania elastyczności i ze względu na swoją porowatą strukturę drażni dłonie przy dociskaniu i głaskaniu. Bawełniane rękawiczki do wyklejania są poszarpane po 5 minutach. Także nie polecam jej raczej dla nikogo na pierwszą przygodę z oklejaniem. Jak ktoś już wie co robi, powinien poradzić sobie bez problemu i może nawet będzie miał trochę łatwiej, bo folia przez większą sztywność ma trochę mniejszą tendencję do zagnieceń i łapania bombli. Niby to tylko okleina, a diametralnie zmienia wygląd i charakter całego motocykla. Oklejanie polecam szczególnie osobom, które albo mają świeżutki sprzęt, tak jak ta 1290 i chcą zabezpieczyć jego plastiki przed rysami i trwałymi zabrudzeniami, albo osobom mającym sprzęt starszy, które swoje już pośmigał i się trochę opatrzył, jak moja 1090 i fajnie byłoby odświeżyć jego wygląd, nie wydając przy tym majątku na Bóg wie jakie usługi, zabiegi czy akcesoria. Oklejanie poszło bez problemów, plastiki mamy zabezpieczone i dodatkowo motocykl wygląda dużo ciekawiej niż seryjna kobyła z fabryki. Po roku zrobimy sobie oględziny i zdam Wam relację jak folia w wersji Grip Shield wytrzymuje próbę czasu. Jeśli chodzi o główne bagaże do 1290, w grę wchodziły tylko opcje miękkie i odporne na uszkodzenia. W sumie jedyny wybór, jeśli ktoś chce jeździć w jakimkolwiek terenie, czy chociażby po ścieżkach z piasku. Żadne twarde kufry się nie sprawdzają. Na samym początku swojej przygody z dużą grową w offroadzie rozwaliłem premium kufry z aluminium po jednej jeździe i jeszcze niepotrzebnie ryzykowałem przez nie kontuzję. Do tego rozwiązania na pewno nigdy nie wrócę w żadnym motocyklu mającym cokolwiek wspólnego z jazdą po zbyrach. Przerobiłem już wiele różnych rozwiązań kilku producentów. Tym razem postanowiłem sprawdzić system
jestem od Kriegi, ponieważ od wielu lat korzystam już z ich kilku produktów, sprawują się świetnie. Między innymi plecak R20, tyram już na przeróżnych wyjazdach motocyklowych 6. rok, jeździ na plecach lub przypięty pasami do ogona, jest dalej jak nowy i co ciekawe zostało mu jeszcze 4 lata z 10-letniej gwarancji. Ich torby motocyklowe mają identyczną gwarancję na dekadę. Na gmole idą dwie małe torby OS6, a na ogon nowa baza OS Base ADV, czyli ulepszona wersja ich dotychczasowej bazy. Mamy tu zmienione mocowania na bardzo wygodne aluminiowe kółka na taśmach, które możemy przymocować dosłownie wszędzie, nowe mocniejsze zapięcia, dzięki którym możemy całą bazę odpiąć od motocykla bez rozplątywania jakichkolwiek pasków, miękkie panele ochronne z pianki pod boki bazy i możliwość zwiększenia stabilności całego bagażu na dużych wertepach poprzez dodatkowe spięcie ze sobą dwóch stron poprzekątnej. Na bazę wchodzą torby OS6, OS12 i OS18, w zależności od tego, na ile wyjeżdżamy i ile miejsca potrzebujemy. Można również bez problemu złapać dodatkową torbę na górze i kolejne torby do już założonych toreb. Zestaw jest bardzo elastyczny, zarówno pod kątem montażu, jak i dopasowania całkowitej pojemności przez wielkość i ilość toreb, jakie ze sobą zabieramy. Wszystkie torby są wodoszczelne i mają wyciągane wewnętrzne worki, które w razie konieczności możemy zabrać ze sobą bez odpinania toreb z bazy. Na jedno- i dwudniówki mi wystarczają na ogonie tylko dwie OS6, a im dłuższy wyjazd, tym większe boczne torby zakładam oraz w razie potrzeby dokładam kolejne na górę siodła. Torby OS6 na gmole zakładamy po prostu przekładając uszy od mocowań pod gmolami i łapiąc je haczykami od frontu, zaciskając paski zaciskamy całe torby na gmolach. Jako że niektóre z metalowych haczyków mają bezpośredni kontakt z gmolami, ja owinąłem rurki grubą taśmą zabezpieczającą pod kolor rurek. Bez oklejenia, przy bezpośrednim kontakcie metalu z metalem i ciągłych wibracjach powodujących tarcie, w tych miejscach pożegnamy się prędzej czy później z malowaniem proszkowym. Montaż bazy zaczynamy od zdecydowania, jakich toreb będziemy w tej chwili używać. Dla przykładu zakładamy dwie OS6, przekładamy górny pasek przez ucho bazy oraz uszy torby przez otwory dedykowane do danego rozmiaru i jednocześnie przez te same otwory w piance ochronnej, po czym zapinamy haczyki po drugiej stronie i gotowe. Te same czynności powtarzamy dla drugiej torby. Jak już mamy całość w komplecie, zarzucamy bazę z torbami na ogon i wybieramy 2 punkty mocowań z przodu i na ogonie motocykla. Bazę można złapać do motocykla na wiele różnych sposobów. Ja wykorzystuję te nowe aluminiowe kółka, bo z nimi mogę sobie dość precyzyjnie wyznaczyć, gdzie i jak dokładnie będą szły wszystkie paski mocujące. Z przodu te kółka zakładam na ramię, a z tyłu pod stelażem, tak by był on z wierzchu całkowicie wolny i gotowy do wykorzystania bez odpinania czegokolwiek. Kółka są na takich długich paskach z rzepami, po ciasnym, wielokrotnym owinięciu trzymają się bardzo dobrze w miejscu. Gdy mamy je już wszystkie założone, po prostu przekładamy paski mocujące od bazy, zapinamy paski do bazy i naciągamy równo z każdej strony, aż uzyskamy prawidłową pozycję toreb na tylnej kanapie. Następnie naciągamy 2 tylne paski idące do ogona i zasadniczo gotowe, baza założona, można jechać w drogę. Od teraz zakładanie i zdejmowanie bazy jest kilkukrotnie szybsze, bo wystarczy zluzować odrobinę paski i odpiąć klamry. Nie musimy już nic więcej zaplatać, wiązać ani odpinać. Rozwiązanie z takim montażem bardzo mi się podoba. Fajnie, gdy temat jest dobrze przemyślany i prosty w obsłudze. Cały ten zestaw mogę w razie potrzeby w kilka minut przerzucić na inny motocykl albo w moment zwielokrotnić jego pojemność. Żeby dołożyć dowolną torbę na górę, wystarczy, że złapę ją do 2 oczek z przodu i 2, które mam przy kółkach pod stelażem, ściągam paski i po temacie. Demontaż tak samo, dosłownie w kilka sekund. Te torby są z dość grubego i według producenta bardzo odpornego materiału. Po sezonie zdam Wam relacje, jak się sprawdziły, czym były lepsze, a w czym gorsze od innych rozwiązań. Do tego zestawu wybrałem jeszcze nowy plecak Trail 18, który od mojego R20 różni się przede wszystkim tym, że ma dużą, dedykowaną wodoszczelną komorę, co w przypadku jazdy w deszczu i trzymania plecaka przypiętego pasami na ogonie motocykla ma bardzo duże znaczenie. Ma też dodatkową zewnętrzną kieszeń z mocnej siatki, gdzie można wrzucić przemoczone rzeczy do wyschnięcia, zamiast pakować je do torby czy wewnątrz plecaka, nigdy tam nie wyschną i robimy sobie dodatkowo syf w środku. Niby drobiazg, ale bardzo przydatny. Wewnątrz plecaka jest jeszcze jedna nieduża i miękka wodoszczelna kieszeń, idealna do schowania np. elektroniki czy dokumentów podczas ulewy. Trail 18 bez problemu przyjmuje największy 3-litrowy bukłak, ma wieszaki na małe i duże worki, prowadzenie rurki od bukłaka przez ramię i dedykowane miejsce na rzep mocujący do ustnika. Przez ostatnie lata przerobiłem z 5 czy 6 różnych bukłaków. Miło widzieć, że Kriega używa dobrych worków jednej z najlepszych firm, które się tym zajmują. Ważne, żeby wszystkie elementy ustnika, rurki i bukłaka dały się łatwo rozbierać i czyścić, a sam bukłak dawał się wywijać na lewą stronę do mycia i suszenia. Dobrze też, jak sam mechanizm ustnika jest porządnie przemyślany, ma blokadę wygodną w obsłudze jedną ręką i ma zabezpieczenie przed brudem. Dla mnie jest to istotne, bo praktycznie wszystkie ciepłe miesiące latam z bukłakiem i z butelek tylko uzupełniam sobie zapas wody lub napoju. Mega wygodne rozwiązanie, żeby wziąć łyka nie musimy się zatrzymywać, rozpinać toreb i wyciągać napojów. To najczęściej kończyło się tym, że piliśmy cokolwiek bardzo rzadko, nawet w upalne dni, bo wiadomo, zawsze człowiekowi szkoda czasu na częste przystanki. Z bukłakiem i rurką przy gębie wystarczy kawałek spokojnego odcinka
odcinka drogi i możemy w biegu wziąć parę łyków. Prawidłowe nawodnienie, szczególnie przy dużym i niemal całodniowym wysiłku w upale, znacznie zmniejsza zmęczenie. Coś pięknego mieć zmrożony napój w bukłaku zawiniętym w folię, żeby się wolniej grzał i po każdym wymagającym odcinku brać sobie parę łyczków. Na asfaltowych powrotach w nocy, kiedy jest już dużo chłodniej, a wysiłek prawie żaden, przypinam go do bazy na tylną kanapę i nie dźwigam nic na grzbiecie. Rozmieszczenie kieszeni w środku bardzo praktyczne, plecak przemyślany równie sprytnie jak torby i baza, jest dobrym uzupełnieniem całego zestawu i co istotne, tak jak reszta produktów Kriegi, dopiero zaczyna swój 10-letni okres gwarancyjny. Na motocyklu ląduje także jedna z moich ulubionych toreb na ogon, czyli Tailpack firmy Lone Rider. Da się ją zamontować praktycznie na każdym motocyklu mającym podobny stelaż. Posiada mocowania z przodu, z tyłu i 2 po bokach. Można ją bez problemu złapać tak dobrze, że przesuwać będziemy za nią cały motocykl. Torba ma sztywne ścianki, pokrywę oraz spód, na którym dodatkowo jest warstwa miękkiej pianki, by dobrze przylegać i nie rysować powierzchni stelaża. W środku ma wyciąganą przegródkę na rzep, która posiada swoją kieszeń i dodatkową siatkową kieszeń na klapie zamykaną na suwak. Na wierzchu torby są mocowania, do których możemy łatwo złapać jakieś dodatkowe akcesoria lub przypiąć coś tymczasowo paskami. Posiada również metalowe uszy i pasek na ramię, dzięki którym po zdjęciu torby możemy ją przenosić dalej, mając wolne ręce. Taka torba to świetne miejsce na wszystkie lekkie i nieduże rzeczy, do których chcemy mieć bardzo szybki dostęp. Na dłuższe wyjazdy na baku będzie lądował Tankbag Ranger Mini lub zwykły duży Ranger w zależności od ilości potrzebnego miejsca. Oba korzystają z tej samej uprzęży z magnetycznymi zapięciami, a ich zamiana zajmuje dzięki temu dosłownie kilka sekund. Najpierw zakładam paski z przodu motocykla, przeprowadzając je pod główką ramy, tak żeby nie uciskały żadnych istotnych przewodów. Następnie zakładamy 2 paski tylne, które przekładamy przez ramę motocykla, przypinamy torbę i ściągamy luz na paskach, by siedziała nieruchomo na swoim miejscu. Te ich magnetyczne klamry to czyste złoto, bez problemu da się je rozpinać nawet w grubych rękawicach, a zapinają się praktycznie same, wystarczy, że mniej więcej je do siebie zbliżymy. Świetny patent na motocykl, jedne z najlepszych zapięć, jakie widziałem wśród wszystkich producentów akcesoriów i toreb motocyklowych. W tak zwanym międzyczasie po kilku wyjazdach tym sprzętem zmieniłem jeszcze dźwignię sprzęgła na krótką i węższą o okrągłym profilu. Fabryczne łychy są bardzo szerokie, czujemy naprawdę sporo towaru pod palcem, szczególnie jeśli tak jak ja sprzęgło przyzwyczailiście się operować tylko jednym. Na fabrycznej szerokiej klamie dużo szybciej męczyło mi się przedramię i dłoń. Dla osób zupełnie nie w temacie, w terenie sprzęgłem pracujemy niemal non-stop, to nie tak jak na ulicy, gdzie możemy go sobie używać tak naprawdę tylko przy startach i zatrzymaniach do zera. To trochę 2 zupełnie inne światy. Wywaliłem też wreszcie plastikową osłonę zębatki i dałem na jej miejsce taki aluminiowy szkielecik. Nareszcie mam spokój i nie zbiera mi się tam tona syfu, błota, liści, zmielonych gałęzi i Bóg wie czego jeszcze, których nie da się stamtąd usunąć nawet na myjni. Do tej pory trzeba było za każdym razem odkręcać tę osłonę i wypadało mi pół kilo gnoju na podłogę. Oprócz tego mogę na bieżąco oceniać stan zębatki, wystarczy spojrzeć. Nie będzie już sytuacji, że ktoś przez chwilę o jej kontrolowaniu zapomniał i prawie zgubiła zęby. Co do tematu przedniego zawieszenia poruszanego w poprzednim odcinku, to części są już w drodze. Zdecydowałem się na nowe dedykowane cartridge z większą regulacją napięcia, kompresji i odbicia wraz z nowymi sprężynami. Po krótkiej rozmowie cały zestaw producent ustawia pod moją wagę i styl jazdy. Także zobaczymy co z tego będzie. Przy wymianie będę dawał do tego również inny olej. W tym odcinku, jeśli chodzi o 1290 to już wszystko. Dla Was mam jeszcze tylko jedną informację. Zwycięzców kluczy dynamometrycznych z wcześniejszego LPG znajdziecie w opisie pod tym filmem. Gratuluję, dziękuję, że jesteście i do zobaczyska niebawem. Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. Yo, co to jest takie czarne i szybkie? Luczyn dosiada i zamyka szybkę. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, manetka w rękę. Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider stary, to nie ściema.